Partnerem kanału jest firma Hobby, wyłączny dystrybutor produktów marki Sera i Fluval. W tym materiale chciałbym Wam przypomnieć historię pewnego akwarium, które towarzyszyło mi jeszcze w czasach, gdy mieszkałem na emigracji. To właśnie wtedy powstała ta aranżacja, która mimo upływu lat nadal jest dla mnie jednym z ciekawszych projektów. To, co widzicie teraz na ekranie, to moment startu całego zbiornika. Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany bardziej szczegółowym opisem procesu zakładania tego akwarium, niech koniecznie zajrzy do opisu tego filmu. Tam postaram się umieścić link do wcześniejszego odcinka, w którym właśnie pokazywałem, jak krok po kroku powstaje ta kompozycja. Według mnie aranżacja wyszła naprawdę ciekawie, a jego głównym motywem stały się rośliny epifityczne, których w tym zbiorniku znalazło się wyjątkowo dużo. Od samego początku zależało mi właśnie na tym, aby je dobrze wyeksponować, bo to właśnie one miały nadać akwarium charakter i unikalny klimat. Wpadłem więc na pomysł, aby stworzyć dwie pionowe ściany z kamieni, dokładnie z lawy, jedną po prawej, a drugą po lewej stronie akwarium. Te kamienne struktury nie tylko stanowiły efektowne tło dla epifitów, ale również miały pełnić funkcję naturalnej bariery przestrzennej. Dzięki temu zostawiłem sporo wolnej przestrzeni w centralnej części zbiornika, a to miejsce natychmiast wykorzystały skalary. W ten sposób ryby były niejako zmuszone do pływania właśnie w centrum, co nie tylko poprawiło estetykę obserwacji, ale też podkreśliło efekt głębi całej aranżacji. Tak w skrócie wyglądała koncepcja i proces budowy tego akwarium. A to, co zobaczycie za chwilę na tym nagraniu, to efekt po 2 tygodniach od startu. Moment, kiedy zbiornik nabierał już swojego kształtu, a całość zaczynała wyglądać naprawdę obiecująco. Aquascaping TV. Zapraszam serdecznie na film i życzę miłego oglądania. W zasadzie ten film mógłbym zostawić bez komentarza. Same ujęcia akwarium opowiadają wystarczająco dużo. Jednak wiem z doświadczenia, że takie materiały nie cieszą się zbytnią popularnością, bo lubicie, kiedy oprócz obrazu dostajecie też trochę mojej opowieści w tle. Znaczy, pewnie większość z Was tak lubi, bo i może znajdą się też takie osoby, które wolałyby sam obraz. Zważając na tą przeważającą część mojej widowni, postaram się Wam przybliżyć, co dokładnie zmieniło się w tym zbiorniku w ciągu zaledwie 2 tygodni od startu. Zacznijmy może od roślin, bo tutaj rośliny według mnie są jednym z ważniejszych elementów i to właśnie one nadają całości charakteru. I chyba tak jest w większości moich zbiorników, jakie prowadzę. Jak widzicie, rośliny w tym zbiorniku powoli zaczynają się adoptować do nowych warunków. Oczywiście mówię tu o warunkach w tym świeżo założonym zbiorniku, ale od razu muszę Wam tutaj powiedzieć, że aklimatyzacja przebiegła wyjątkowo gładko. Powód jest banalny i bardzo prosty. Większość roślin pochodzi z mojego poprzedniego akwarium, które rozebrałem właśnie po to, aby stworzyć tę aranżację. W starym akwarium i w tym akwarium miały praktycznie identyczne parametry wody, dlatego tutaj odnalazły się bez większego problemu. No właśnie, jeśli jesteśmy już przy wodzie, to muszę Wam powiedzieć, że w moich zbiornikach w stylu low-tech zawsze przygotowywałem wodę w podobny sposób. Więc tam, skoro był low-tech i teraz ponownie stworzyłem low-tech, można powiedzieć, że woda była identyczna. Z tego co pamiętam, mieszałem wtedy wodę kranową z wodą z filtra RO w proporcji mniej więcej 40% wody z kranu i 60% wody RO.
Dzięki temu otrzymywałem parametry wody na poziomie około pH 6,8, GH 10, KH 3. Natomiast jeśli chodzi o makro i mikroelementy, takie jak azot, fosfor, potas czy żelazo, po prostu nigdy tego nie badałem. Powód tej decyzji jest naprawdę prosty i banalny. I tak nic bym z tym nie robił. Uznałem, że skoro nie zamierzam korygować zawartości tych związków, to po prostu nie ma sensu ich mierzyć. Być może część z Was teraz powie: szkoda, bo ciekawie byłoby sprawdzić, jak woda wyglądała pod tym względem. Prawdę mówiąc, nie pamiętam już, czy nie miałem wtedy testów, czy po prostu z góry założyłem, że nie warto tego robić. Mniejsza z tym, w każdym razie parametry mikro i makro nie były kontrolowane, a jak się okazało, rośliny i tak rosły całkiem dobrze. No dobrze, miało być o roślinach, a ja od jakiegoś czasu nawijam o wodzie. Jak sama nazwa tego projektu wskazuje, przypominam, epifitarium, w zbiorniku królują głównie rośliny epifityczne. Najważniejszą rolę odgrywają tutaj oczywiście anubiasy. Z tej grupy roślin wyróżniają się naprawdę okazałe egzemplarze Anubiasa gracielis, a obok nich kilka mniejszych odmian, m.in. Anubias barteri nana i Anubias barteri petit. Oprócz tych epifitów znajdziemy jeszcze tu inne epifity, czyli bucefulandry, m.in. Bucefulandrę kedagang, Bucefulandra pygmea wavy green oraz Bucefulandra sp red. W centralnej części tego zbiornika na tylnym planie wyrasta piękny według mnie lotos czerwony, który swoim kolorem ożywia nieco całą kompozycję. Tuż przed lotosem rośnie klasyczna kryptokoryna Wenti tropica, a na samym froncie znalazło się miejsce dla kryptokoryny parwy, jednej z najmniejszych kryptokoryn, której zadaniem było stworzenie nieco wyższego trawnika z przodu. Po prawej i lewej stronie akwarium rozgościło się wygodnie Crinium calamistratum. Obok Crini umieściłem też taki niższy akcent, tam jest Lileopsis brasiliensis i Hydrocotyle tripartita, której w ogóle zadaniem było dodać takiej lekkości i naturalnego charakteru całej aranżacji. No i jeszcze jedna roślina, o której bym zapomniał. Na korzeniach z tyłu, w tylnej części akwarium znalazło się też mikrozorium, o którym prawie bym zapomniał. Tak właśnie prezentuje się obsada roślinna tego zbiornika po 2 tygodniach od startu. Może nie jest bardzo różnorodna, ale według mnie tutaj rośliny są dość dobrze dobrane. I tak jak mówiłem wcześniej, zaczynają już powoli ruszać z miejsca, są nowe przyrosty, więc w tym momencie akwarium wychodziło na prosto. Jeśli chodzi o obsadę ryb w tym akwarium, od samego początku głównymi bohaterami były oczywiście skalary. Niestety muszę Wam się przyznać, że zapomniałem dokładnej nazwy tego gatunku skalarów. Było to kilka lat temu, więc pamięć może mnie trochę zawodzić. Nie chcę Wam tutaj jakiś głupot mówić, dlatego po prostu lepiej w ogóle nic nie powiem na ten temat. Ale oczywiście, jeżeli wśród Was są prawdziwi pasjonaci i znawcy tematu skalarów, to będę bardzo wdzięczny, jeśli w komentarzach napiszecie, jaka odmiana właśnie tych skalarów w tym akwarium pływa. Wszyscy ci, którzy oglądają nasze live'y, wiedzą, że temat ryb akwariowych jest zarezerwowany dla Damiana. Ja zajmuję się bardziej aranżacją akwarium i roślinami. Ale to nie jest tak, że nic nie pamiętam, bo pamiętam, że kupiłem je od jednego z niemieckich hodowców i praktycznie od razu mnie zaskoczyły. Po wpuszczeniu do akwarium już następnego dnia przystąpiły do tarła. To było dość osobliwe i niesamowite doświadczenie. Właśnie wtedy te ryby na dobre skradły moje serce.
Oprócz skalarów w tym zbiorniku pływa niewielkie, ale bardzo efektowne statko zwinników czerwonoustych, które swoim zachowaniem wprowadziło sporo dynamiki. Do tego dołączyły jeszcze kosiarki, które świetnie radziły sobie z wszelkimi glonami, oraz otoski, jedne z moich ulubionych, drobnych, pożytecznych rybek w akwarium. Nie zabrakło tam też kirysków, były tam kiryski spiżowe i kiryski sterbi, które jak zwykle dbały o porządek na dnie i dodawały takiego uroku i naturalnego kształtu całemu akwarium. To w zasadzie cała obsada tego zbiornika, może i skromna, ale według mnie dość dobrze przemyślana i pasująca do całej aranżacji. W tym czasie byłem już jednak w trakcie planowania powrotu do Polski. Zaledwie 4 miesiące później akwarium zostało sprzedane pewnemu panu, który przyjechał po to akwarium aż 250 km. Cała akcja przebiegła tak szybko i tak intensywnie, że w ferworze tych wydarzeń kompletnie zapomniałem nagrać ostatni film, na którym pokazałbym Wam, jak akwarium wyglądało tuż przed sprzedażą. A szkoda, bo z tego co pamiętam, było wtedy naprawdę mocno zarośnięte i prezentowało się bardzo okazale. I to chyba jest logiczne, bo gdyby nie wyglądało dobrze, to by pewnie nie zostało sprzedane. Nowy właściciel odebrał zbiornik osobiście i mimo tak długiej trasy przetransportował wszystko bez żadnego problemu. Był bardzo zadowolony, a ja miałem ogromną satysfakcję, że zestaw trafił w dobre ręce. Pamiętam też, że zależało mi wtedy na szybkiej sprzedaży, więc cena, jaką ustaliłem za całość, była naprawdę niska, powiedziałbym wręcz symboliczna. W efekcie byli wszyscy zadowoleni. Ja, bo udało mi się zamknąć temat przed powrotem do Polski, i on, bo w świetnej cenie dostał naprawdę fajne akwarium. I tak jak teraz się zastanawiam, szczerze mówiąc, nie pamiętam już, czy te skalary pojechały razem z tym zbiornikiem, czy sprzedałem je osobno. Ale to już raczej nie jest istotne. W tym miejscu warto nadmienić, że nadal mam na sprzedaż paludarium oraz cały regał z 3 akwariami. 240 litrów z apistograma, 95 litrów w stylu biotopu Azji i 54 litry ze szczupieńczykami karłowatymi. Oczywiście wszystkich zainteresowanych zapraszam ze mną do kontaktu. Numer telefonu i maila do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. Napiszcie koniecznie też w komentarzach, jak Wam się podobał ten projekt i przy okazji podzielcie się tym, co u Was słychać w Waszych zbiornikach. Przypominam wszystkim o projekcie Akwarium Znajomego, w którym pokazuję Wasze zbiorniki. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, żebym pokazał jego akwarium na tym kanale, nic trudnego, wystarczy do mnie napisać. To mój pierwszy film po wakacjach, ale już niedługo ruszamy pełną parą. Przed Wami nowe projekty, nowe starty kolejnych zbiorników i oczywiście Aqua Live'y na większą skalę. Zobaczymy, jakie będzie zapotrzebowanie na te nasze transmisje na żywo. Jeżeli będzie duża oglądalność, no to niewykluczone, że będą co tydzień. Za nami ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu International Aquatic Plant Layout Contest 2025. I muszę teraz troszkę Wam ponarzekać, że no niestety, kiedy się robi 5 zbiorników w ciągu tygodnia, no to nie może to powstać jak należy, ale oczywiście już niebawem zobaczycie ten projekt też na tym kanale. Ale jeszcze raz, jak to Kargol mówił, Kaźmisz nie będzie czym się chwalić w króżewnikach. Od razu też Wam mówię, że nie traktuję tego konkursu jako rywalizacji, bo uczestnicy, którzy zajmują najwyższe lokaty, to absolutna światowa czołówka, niesamowici, kreatywni ludzie i prawdziwe wzory do naśladowania. Nigdy nie przyszłoby mi nawet do głowy, żeby w jakiś sposób do któregoś z nich się porównać. Na dziś to już wszystko. Dziękuję, że byliście ze mną i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek. Trzymajcie się,
i do zobaczenia. Cześć!